Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich warsztatów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. W trakcie warsztatów podejrzymy pracę naukowców od kuchni. Zmienność genetyczną możemy zaobserwować na różnych poziomach, począwszy od różnic między gatunkami, poprzez różnice między populacjami w obrębie gatunku i kończąc na różnicach między osobnikami na poziomie populacji. Rozwój technik molekularnych umożliwiających poznanie i analizę sekwencji DNA dał naukowcom dostęp do różnych typów narzędzi analitycznych określanych mianem markerów molekularnych, które dostarczają danych wykorzystywanych do obliczenia poziomu zmienności genetycznej populacji. Do najbardziej popularnych markerów, obecnie szeroko wykorzystywanych w badaniach z zakresu genetyki populacyjnej, zaliczamy krótkie motywy powtórzone w sekwencji DNA, znane również jako markery mikrosatelitarne, oraz zmiany pojedynczych nukleotydów w sekwencji DNA, znane jako markery SNP. Cały proces badawczy rozpoczyna się od zbioru materiału do analiz, który w przypadku roślin stanowią najczęściej liście lub igły. Z zebranego materiału izolowany jest kwas deoksyrybonukleinowy, w skrócie znany jako DNA, który stanowi matrycę do analiz z wykorzystaniem markerów molekularnych. Aby poznać zmienność genetyczną w wybranym miejscu w genomie, projektowane są specyficzne dla tego miejsca startery, czyli krótkie sekwencje DNA komplementarne do sekwencji w genomie flankującej interesujący nas obszar. W kolejnym etapie składana jest reakcja PCR, w skład której wchodzi wyizolowana matryca DNA, startery, enzym polimeraza DNA oraz oligonukleotydy. Reakcję PCR przeprowadza się w specyficznych i zmiennych warunkach temperaturowych z wykorzystaniem urządzenia znanego jako termocykle. Produkty reakcji PCR analizowane są np. poprzez analizę zmian w sekwencji DNA. W tym wypadku w kolejnym kroku należy wykonać sekwencjonowanie, aby poznać zmienność między osobnikami na poziomie różnic pojedynczych nukleotydów. Inną metodą, znacznie powszechniej używaną w laboratoriach analiz molekularnych, jest rozdział produktów reakcji PCR na żelu metodą elektroforezy w celu porównania długości amplifikowanych w reakcji PCR cząsteczek DNA. Zasada jest prosta. Im dłuższa cząsteczka DNA i im bardziej stężony żel, tym tempo migracji cząsteczki w żelu jest mniejsze. Najlepszą dokładność i powtarzalność prowadzonych rozdziałów elektroforetycznych uzyskuje się z wykorzystaniem metody elektroforezy kapilarnej prowadzonej w automatycznym sekwenatorze kapilarnym, który znajduje się na wyposażeniu Zakładu Genetyki i Interakcji Środowiskowych Instytutu Dendrologii. Uzyskane wyniki rozdziału analizowane i wizualizowane są wstępnie z wykorzystaniem programu GenMapper. Po sprawdzeniu jakości otrzymanych danych przechodzimy do etapu analiz statystycznych mających na celu scharakteryzować podstawowe parametry zmienności genetycznej analizowanych populacji. Analizy wykonywane są najczęściej w darmowych programach takich jak GeneAX, Arlekin czy Structure. Możliwe jest również przygotowanie danych do analiz w wybranym pakiecie statystycznym w środowisku R. Markery mikrosatelitarne oraz SNP są markerami kodominującymi, czyli pozwalają na odróżnienie homozygot od heterozygot. Homozygota to osobnik, który otrzymał od rodziców dwie takie same wersje genów, dwa takie same alele. Otrzymane dane z badań wykonanych wspomnianymi markerami pozwalają na obliczenie średniej liczby aleli dla populacji oraz wykrycie aleli prywatnych, specyficznych dla danej populacji. Ważnym parametrem charakteryzującym zmienność genetyczną populacji jest poziom heterozygotyczności, czyli stosunek wykrytych loci w układzie heterozygotycznym do loci w układzie homozygotycznym. W oparciu o te informacje oszacowany może zostać współczynnik wsobności populacji, współczynnik inbredu, który informuje o zjawisku występowania kojarzeń krewniaczych w obrębie populacji. Im wyższa wartość współczynnika inbredu,
tym częściej w populacji dochodziło do kojarzenia się osobników blisko spokrewnionych, co wpłynęło na zmniejszenie zmienności genetycznej populacji i wyższy poziom jej homozygotyczności. Na podstawie różnic w częstościach aleli możliwy do obliczenia jest dystans genetyczny między populacjami oraz osobnikami tworzącymi daną populację. W oparciu o uzyskane wyniki przeprowadzonych analiz możliwe jest wyciągnięcie podstawowych wniosków na temat historii demograficznej i stabilności analizowanych populacji.